Tam mamy wulkan. Tu mamy piękną plażę czarną. A tam będziemy oglądać pafiny. Nie mogę się doczekać. Jestem taka podekscytowana. Nie mogę się doczekać. Ciekawe, czy zobaczymy jednego, czy dwa, czy całe statko. No tutaj to raczej zero, ale zacznijmy od innych tematów. Że ogień i lód to atrybuty tej wyspy, to już wiecie. Pora dodać wiatr i deszcz, o których nie mówi się tak głośno. Zapraszamy na nasze przygody na nafaszerowanym atrakcjami południu. Pozdrowienia z Islandii! Za mną widzicie widok na kanion Fjagrarglufur? Albo jakoś tak? Fjagrarglufur. What? W każdym razie jest to przepiękny kanion. Spotkałam się z określeniem go jako miejsca mocy. Kanion ciągnie się przez 2 km i są miejsca, gdzie jest głęboki na 100 metrów nawet. Kanion spopularyzował Justin Bieber, który w 2015 roku przyjechał tutaj kręcić swój teledysk do piosenki I'll Show You. I na tyle wzmożyło to ruch turystyczny, że po jakimś czasie władze zdecydowały się zamknąć całkowicie kanion dla odwiedzających, ponieważ śladów stóp zostawialiśmy tutaj tak dużo, że przeszkadzaliśmy tutejszej roślinności. I dopiero niedawno kanion ponownie został otwarty, ponownie można go odwiedzać i czerpać z niego moce. Justin, za ten spot masz u nas bimber. Przepraszam, co to za imbir? Ej, serio? Co to jest? Co to jest za miejsce? Ja weszłam na górę sama, gdzie jest gdzieś tam pewnie na mostku, który być może widzicie, bo tak go bidulkę połamało, że teraz już nie tylko podróżujemy z babcią, ale podróżujemy też z dziadkiem. Chodzi taki wpół zgięty i jest taki biedny. Coś by tak dupło w krzyżu, że ledwo chodzę. Ale zobaczcie do czego idę. Opłaca się przyjść. Na rybek. Makrela. Makrela. Świeża makrela. Makrela. Lekcja religii w McDonald'sie. A co byście wszystkie ryby wzięli? Dostaliśmy makrelę w prezencie od Michała. Prosto z przetwórni na Westmanejer. I słuchajcie, to jest naprawdę najlepsza ryba, jaką jadłem w życiu. Mówię to z pełną stanowczością. Przepyszna jest. Znakomita. Pierwszy raz w życiu jem makrelę na świeżo, a nie w wersji wędzonej. I jest równie dobra, żeby nie powiedzieć jeszcze lepsza. To wiecie, nie jest tak łatwo teraz sobie zjeść świeżą rybkę, tak? Większość smażalni w Polsce to są ryby mrożone. Jest obłędna. I jeszcze następuje dokumentacja obłędu. Michał, kocham cię. Z takim widokiem też smakuje dobrze. O, hetla troszeczkę pod chmurką się schowała. Drodzy Państwo, proszę nam wybaczyć. Właśnie się zorientowałem, że nikt w tym odcinku się z Wami nie przywitał. W ramach przeprosin proszę przyjąć to kompletnie niewiarygodne nagranie koni islandzkich. Co tutaj będziemy oglądać? Coś bardzo ekscytującego. Przyjechaliśmy do bonusa, ale bynajmniej tym razem nie na zakupy, tylko słyszeliśmy, że w tym bonusie są płyty tektoniczne i można stanąć na jednej z nich będąc w Europie, a na drugiej będąc już w Ameryce Północnej. Znaczy tak w cudzysłowie. Po prostu płyta tektoniczna. Nie wiem jak to wytłumaczyć. I proszę bardzo, moim oczom od razu na wejściu ukazuje się Gdzieps. Pozdrawiamy z próżni między kontynentami. Zobaczcie.
Nie wiem, czy O, to widać. no widać, zobacz. Dwie różne płyty tektoniczne. Jesteśmy centralnie pomiędzy kontynentami. One tak się ciągną tam dalej. No, proszę bardzo. Nieźle. Tam daleko. O, jest. To są tęczowe góry, z których postanowiliśmy zrezygnować i pojechać do Gejzira. Tak. Gejzir to moim zdaniem najważniejsza atrakcja nie tylko tak zwanego Złotego Kręgu, po którym się poruszamy, ale i całego południa Islandii. A wynika to z ekskluzywności tego widoku, bo na całym świecie istnieje mniej niż 400 gejzerów, z czego 2 są w Europie. 80 stopni. To temperatura, z którą tutaj obcujemy. No i jeden z tych islandzkich gejzerów wybucha średnio co 10 minut, a nazywa się tak. Jak tam babcia? Jaja, co babcia? Tak, on takie jeszcze robi oddechnięcie na koniec. Jeszcze se zróbcie z jedno. Ojciec chrzestny wszystkich gejzerów, to od tego tutaj w Islandii wszystkie gejzery świata dostały swoją nazwę. I bynajmniej to nie jest ten, który zaraz koło mnie wybuchnie. Ten to jest Strokkur i wybucha na jakieś 20-40 metrów, a gejzir wybucha na 3 razy tyle, ale od wielkiego dzwonu. On potrzebuje trzęsienia ziemi, żeby się aktywować i dawno tego nie było. Ale to jest mega ekscytujące. Przepięknie tutaj pachnie. Taką siareczką, takim jajeczkiem. No niestety, pomimo najszczerszych chęci nie mogliśmy tutaj sobie jajek ugotować. I ja cały czas niosę je ze sobą w kieszeni, ale tu wszędzie jednak jest sznurek i tabliczki, że woda ma powyżej 100 stopni, więc nie można za to ogrodzenie wchodzić. Także liczę tylko na to, że ich nie zbije. Będziemy musieli poszukać innego źródła, żeby ugotować jajka, ale jest to misja, która musi się udać. Raz, 2, 3, 4, maszeruję. Zaraz Oficer. nie poddajemy się i mimo, że pogoda nie dopisuje, to i tak postaramy się dzisiaj zobaczyć wszystkie atrakcje Złotego Kręgu. To jeszcze raz, 2, 3, 4. Zaczynamy od krateru wulkanu Kerit i od malowniczo położonego jeziorka, które znajduje się wewnątrz tego krateru. Bardzo nieznacznie różni się ta Islandia od tej w lutym 2016 roku z punktu widzenia pogody. Co tam? Te aparaty wariują w tej pogodzie. Myślałam, że moja super foliówka chroni mój sprzęt, ale niestety bateria się rozładowuje tak co 10 minut. Pokaż swój ochraniacz. Mój jest średnio profesjonalny. Pokaż całkiem. Pamiątka z Petersburga. Niech mnie ktoś już ciągnie, ale tylko w rękawiczce. W bagażniku? Ale wszystkie całe, jedno nie tak. No. A to na twarde się ugotuje. Hinn svokallaði Gullni hringur þægilegur bíltúr þar sem sjá má marga fallega og sögufræga staði eins og Þingvelli, Geysir og Gullfoss. Ach, ta islandzka pogoda. Przyjeżdżając tutaj do Thingvellir, byliśmy przekonani, że jedziemy zobaczyć miejsce, w którym łączy się płyta tektoniczna eurazjatycka z północnoamerykańską. Zobacz, widzisz? No co? Ale przed chwilą dowiedzieliśmy się, że nie jest to miejsce. W Thingvellir przy Visitor Center jest miejsce, w którym najlepiej widać pęknięcia w płycie północnoamerykańskiej. Natomiast płyta eurazjatycka jest 7 km dalej
Można tam pewnie dojść albo podjechać, no my nie będziemy tego dzisiaj robić. Złoty pierścień nie jest dla nas zbyt łaskawy, ale kurczę, no to jest Islandia, to nie oczekiwaliśmy tutaj takiej pogody jak na Majorce, wiedzieliśmy na co się piszemy i jest to częścią doświadczenia. Czy ty to widzisz, jak to się pyta? Ten sztos to był Gulfos, czyli wodospad złoty. A ja myślę, że kolor złoty wyszedłby też z połączenia moich dwóch czapek i że zarówno wściekłą pomarańczę, jak i neonowy żółty nosi na głowie ten ziomal, Maskonur. Gdzie pana można znaleźć? Westmannaeyr. No to poszukajmy. Ég græja gísla og engin ský. Það verður veisla, þú veist að því. Ale to jest ciężka praca, tak jak ja patrzę tutaj. Ciężka praca, że nagrywanie filmu? No wiesz, nagrywanie, wiesz, zgrywanie wszystkiego, wiesz, żeby uchwycić to, co tego Na mojej twarzy pojawiła się maseczka, ponieważ są one obowiązkowe na promie, którym właśnie płyniemy. Liczymy na to, że dzień będzie przepiękny, tak jak aktualna pogoda. I że zobaczymy dużo puffinków, które będziemy mogli wam pokazać. Widziałaś domeczek tam? To jest prawdopodobnie ten domek, co legenda głosi, że jest domkiem Björk, ale nie jest to prawda. Jej faktycznie Islandia chciała podarować wyspę, ale nie na Westmannaeyr, co tłumaczymy na wyspy ludzi z zachodu, tylko naprawdę na zachodzie. A ten domek należy do lokalnej organizacji myśliwskiej. Wiem, ale chyba jego można wynająć. A Ewa, tamta góra to jest ten wulkan, który wybuchł. zanieczyścił całą... Sparaliżował całą Europę. Który? No to białe. To białe za tą wyspą? To nie jest lodowiec, bo wcale mogło aż do lodowiec. No, to jest lodowiec i wulkan. I paralizator. Zwróciłyście uwagę, jaki ten prom jest cichy? Nie. No jest to prom elektryczny produkcji polskiej z Gdańska. Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Nie kłamie, jeden tą zna mnie. Co tu tutaj lata? Tu. Widzisz tego jednego? To są punkty. Orðin þreyttur að ferðast til Bahama. Já, ég vil hafa gaman á skerinu. Við Gummi Tóta og Viktor viljum njóta á sumrinu með kaldan í glerinu. My dzisiaj czujemy się mniej więcej tak jak babcia z nami, bo przewodnikiem jest Michał. Ja pytam, Michał, gdzie jedziemy? Follow me, podążajcie za mną. Mamy tutaj cały dzień, nie wiemy nic, co będzie się działo. I jest to bardzo ekscytujące. Element animalny. Na Westmannaeyr żyje największa kolonia maskonurów na świecie, a na tej wyspie największa na Westmannaeyr. Archipelag składa się aktualnie z 15 wysp. Aktualnie, bo nie wiadomo, kiedy aktywność wulkaniczna wyniesie kolejne elementy lądu ponad lustro wody. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce niespełna 60 lat temu. Erupcja rozpoczęła się 130 metrów pod poziomem morza, a dzisiejsza wysokość wyspy szacowana jest na 155 metrów. Jak twierdzi użytkownik Fernando Wallner, nikt o nią nie prosił. My za to prosiliśmy o możliwość zobaczenia maskonurów. Przybyliśmy na Islandię na skraju sezonu ich występowania na lądzie, czyli sezonu lęgowego. Pomiędzy połową maja a połową sierpnia populacja tych ptaków na Westmannaeyr szacowana jest na ponad 1,5 miliona osobników. I istniało zagrożenie, że nie zobaczymy ani jednego. Podczas gdy skradamy się do maskonurów, kilka ciekawostek. Są to zwierzęta monogamiczne. Dobierają się w pary na stałe. Zimę spędzają na morzu, na oceanie, więc są niezwykle wytrzymałe. Nie jest to debiut maskonura na naszym kanale, bo mogliście zobaczyć go w odcinku z Wysp Owczych.
Tam odsyłam po więcej ciekawostek na jego temat, a tutaj poprzyglądajmy się największemu na świecie osiedlu domków pufińskich. Ale ich tu jest, mają tu swoje domki w norkach. No i to jest mieszkanie z pięknym widokiem. Allt upp á 10, lúkið fötin 9, grillið tjaldið svona sumarið Syngið nú saman, teppum sól og gaman, hendur upp í loft ef þú fílar það. Coś cudownego, coś cudownego. Jaka radość! To jest radość nie do opisania, po prostu obcowanie z tymi stworkami pięknymi. No to ja naprawdę, ja nie umiem w ogóle nawet znaleźć słów. No. Patrzcie. Ja nie wierzę. Czy wy widzicie ten znak? Tam jest poczta. Tam jest spacer. Nie wskazują do Pufinki. Żartuję. Zwariowałaś. Szwafinka. Kręcimy się w okolicy jedynej miejscowości na archipelagu, która nazywa się tak jak archipelag i znajduje na Heimaey. Jedną z atrakcji jest skała przypominająca słonia, chociaż niektórzy mówią, że to raczej pomnik kapłana przedwiecznych. A jak to jest z tymi elfami? Oni faktycznie wierzą w elfy? Że budują, czemu mają nie wierzyć? budują. Nie rozumiem. Floshi kiedyś, taki mój przyjaciel islandzki opowiedział mi taką historię, że budował domek na działce swojej i mówi, kiedyś elfy zabrały mi młotek. Ja mówię, jak to ci zabrało młotek? Przecież elfy są dobre. On mówi, zgadza się, elfy są uczciwe, dlatego oddały, potem się znalazł. Vestmannaeyjar nazywane są Pompejami Północy, ponieważ część miasta pochłonęła potężna erupcja miejscowego wulkanu w roku 73. Zmieniła to miasto w sposób diametralny. Na przykład to, co widzicie za mną, to były baseny miejskie. Nie można było z psami wchodzić. To zdarzenie zwiększyło powierzchnię wyspy o mniej więcej 1/5. Ja jestem taki mądry, bo słucham uważnie wspomnianego już dwukrotnie rodaka. Michał jest redaktorem portalu islandia.org.pl, członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, pasjonatem, ekspertem i przewodnikiem, który zaprosił nas do dołączenia do grupy na jeden dzień. W tej analogii z Pompejami jedna rzecz nam się nie zgadza, bo ten wulkan też wziął mieszkańców z zaskoczenia, ale nikt nie zginął. Opowiadałem wam o Leifurze Eriksonie, który w 1000 roku dopłynął do Ameryki. Jego imienia jest lotnisko w Keflaviku, na które przyjechaliście i z którego jutro odlecicie, gdzie bądź. Kto mnie podgryza? Kto mnie podgryza? Czy myślisz, że to będzie pyszne? Ojej, akurat mają zęby. Cześć morda. Oczek. Zonia twierdzi, że ma za mało rąk. Cała kolejka się tu ustawiła. Co to za mina? A to jak się tulą do siebie. Koniki islandzkie mają bardzo gęstą sierść, krótkie nogi, bardzo bujne grzywy i bardzo lubią być głaskane. A my lubimy je głaskać. Kiedy opublikowałem zdziwione story na Instagramie, to wiele osób napisało nam, że przecież to już zima idzie w połowie sierpnia. I najlepszym momentem na zwiedzanie Islandii jest przełom czerwca i lipca. A ja myślę, że każdy moment jest dobry. I zdaje się, że pan wędkarz też się zgadza. Pokażę wam teraz szybko coś, o co często pytacie i nie chodzi o to, jak mieszkamy, ale o sprzęt, którym kręcimy. To jest nasz dron Johnson DJI Mavic Pro pierwszej generacji. Kontroler, aparat numer 1, Sony,
Sony A7S Mark II z obiektywem Tamron 28-200. Gorilla Pod zdjęcia z telefonu, bo nic innego nie utrzyma. iPhone 11 Pro. Tutaj mam taką malutką kamerkę wypożyczoną z DJI. Osmo Pocket. A na wypadek jakby wiatr porwał nam Jonesa, wypożyczyłem też Mavica R2. Tutaj jest kontroler do niego. A dronówki, które widzicie w tej serii, to miks nagrań z dwóch urządzeń. Mikrofonik bezprzewodowy i kamerka sportowa Osmo Action, którą nagram teraz moją kamerę. Jest to Sony A6600 z obiektywem 18-105 i mikrofonem Rode Video Micro. Moi drodzy, to jest właśnie ten fakt, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. Jak się czuje człowiek, który tego dokonał? Usatysfakcjonowany. Ale jestem na granicy ponownego dupnięcia pleców. Wczoraj mi plecy dupły. Wyleczyły się przez noc, ale jestem bliski. Niestety. Muszę wykonać okład z wodospadu. Trzeciego w tej sekwencji. Lepiej. Jedziemy zobaczyć ulubione islandzkie miejsce naszych ziomków. Klif z kapitalnym widokiem na czarną plażę. I to nie jest ta farma. Miejsce jest 3 km stąd. Na Islandii jest tak, że w tych najważniejszych atrakcjach turystycznych nie można latać dronem. No wiecie, i tak nie planowałem go tutaj puszczać. No bo co by zobaczył? 2 słowa o relatywizmie. Jak ktoś wam mówi, że coś jest super, to było dla niego super w określonych warunkach. O fuck! Maskonur! I to na wyciągnięcie ręki. Dla nas chyba też, dla nas również to będzie topowa miejscówka, nawet pomimo tego mleka. A propos wyciągania ręki po maskonura. Islandczycy chętnie to robili, żeby maskonura złapać, a potem zjeść. Co? Podobają Ci się paffinki? Pięknie, ale te tu są większe. Na pewno są większe. Czyli pierś z maskonura też większa. Wiele osób powie teraz: ale jak to? Przecież te zwierzątka są takie słodkie. ja się z nimi oczywiście zgodzę, ale fakty są takie, że tradycyjna islandzka kuchnia obejmuje takie dania jak baranie jądra, owcza głowa, fermentowany rekin, stek z wieloryba czy właśnie maskonur. Nie zdecydowaliśmy się na żadną ze wspomnianych delicji, ale też święty nie jestem. Mięsożerca. Ja zdecydowałem się Niby wegetarianin. na tradycyjną islandzką zupę jagnięcą. Bo gdzie jeść jagnięcinę, jak nie w takim miejscu. Taki trochę krupnik. Aromatyczny, pyszny. Super. Super pyszny. Babciu, jak twoja zupa? Pycha? A coś więcej na temat tej zupy? Bardzo ostra, mięsna, ale pyszna. Próbowałaś kiedyś czarnego chleba? Bardzo miłe ze strony Islandii jest to, że już w drugim miejscu, gdzie jemy zupę, można brać dokładkę zupy. Więc płacisz raz, a jesz ile chcesz. Amortyzuje się wtedy ten zakup, nie? Bo zupa około 2000 koron. Ale fajnie jest zjeść coś ciepłego. A babcia ma do zupy takiej ala gulaszowej styr. I tak to wygląda na południu i po południu, chociaż jesteśmy na dalekiej północy Europy. Warto zauważyć, że stolica Islandii jest najpółnocniejszą stolicą świata. I ja wiem, że nie ma takiego słowa w języku polskim, ale skoro tutaj jest most, to czemu nie możemy mieć swojego Northern Most? Zgłaszam formalny wniosek. I drugi
o dodatek za pracę w trudnych warunkach. No zobaczcie, jak ten wiatr miota mną. Słowniczek języka islandzkiego, literka V, jak Vik. I jest to słowo, które każdy z nas słyszał, bo słyszeliśmy o Reykjaviku, Keflaviku, Húsavíku i o czarnej plaży w miejscowości Vik, na której się znajdujemy, a słówko to oznacza zatoczkę. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze widać, bo aparat i obiektyw jest sobie w deszczu. I nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo jest wiatr, ale próbuję. Czarna plaża w Vik jest znana nie tylko z tego względu, że jest czarna, ale też dlatego, że mamy tutaj bardzo ciekawe wystające skały z oceanu i są jeszcze bazaltowe kolumny. Za mną obiecane strzeliste bazaltowe kolumny, które tak pięknie sobie wchodzą w plażę i wychodzą prosto na ocean. Wyglądają wspaniale. Wspaniały był to również dzień, który kończymy w najbardziej wypasionym domku ze wszystkich, jakie dane nam było chwilowo zasiedlać. Oto i on za sobą ma wodospad, przed sobą widok na lodowiec Vatnajökull, którego najwyższy szczyt Hvannadalshnjúkur to również najwyższy szczyt całego kraju. Nie wszystkie drony mają wgrany lokalny język. Ja korzystam z pomocy koleżanki, która prowadzi na Instagramie profil Polka na Islandii. Fachkafir Fyrir Olga, a my zapraszamy do Jökulsárlónu. Czyli lodowej laguny, którą w sezonie letnim można zwiedzać amfibią. This ice probably broke up from one of these bigger icebergs that you can see all around you. Now, the icebergs that you can see all around you, we can only see about 10% of each and every iceberg. So the 90% is laying underneath the water. So you can imagine how really big each and every ice block is. And these icebergs, they come from this glacier right there. This glacier is called Breiðamerkurjökull, and it's a part of a bigger glacier called Vatnajökull. It used to reach all the way towards the end of the bridge there, up until 1930. Then it started retreating, and from the retreation of that glacier, this lagoon was formed. So this lagoon is about 90 years old. The distance between the bridge and the end of the ice cap is now 8 kilometers. 10 years ago, the distance was 3.6 kilometers. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Przez ostatnią dekadę lodowiec cofnął się praktycznie tyle, co przez 8 poprzednich. A jakbyście zastanawiali się, dlaczego są to fatalne wieści, oddaję głos do studia na amfibii. Vatnajökull covers around 8% of the whole island. It's about 8,000 square kilometers, and it's the biggest glacier in Europe by volume. The average thickness of Vatnajökull is around 400 meters, and the thickest part of it is 950 meters, almost 1 kilometer. Now, to make glacier ice, you need 10 to 12 meters of snow compressed together to make 1 centimeter of glacier ice. So there was a lot of snow needed to build that glacier right there. Zaskakująco smutne było to doświadczenie, ponieważ laguna zamiast zachwycać kolorami i wylegującą się tu i ówdzie fauną, przeraża swoją skalą. Lodowiec cofa się w zastraszającym tempie, a za ten gigantyzm, co jest jednostką chorobową, odpowiadamy my sami. Ale zanim przejdziemy na drugą stronę mostu, trudne pytania. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, bo nie mogę, lodowiec spływa do Morza Norweskiego, a nie do Atlantyku. Nie, do Atlantyku. Laguna Jökulsárlón łączy się z oceanem i kawałki lodowca, które tutaj wpływają później do oceanu gdzieś tam. O tam. I ta czarna plaża nazywa się diamentową, dlatego że leżą tutaj małe kawałki lodu i błyszczą się niczym diamenciki, kiedy słońce na nie pada. Piasek jest bardzo miły, jest taki cieplutki i miły w dotyku. I
i w ogóle nie zostawia żadnych śladów. Ja myślałam, że może będzie brudził, ale nic takiego się nie dzieje. No, szeroka plaża, zupełnie niczym nad Bałtykiem. Tyle, że czarna, a morze lodowate. I zakaz lotów. I bardzo dobrze, bo co mamy sobie przeszkadzać w takim miejscu, gdzie jest dużo osób? Cała Islandia jest tak piękna, że każdy znajdzie sobie przestrzeń do dronowania. Let's go. Melduję gotowość. 3, 4. Elo mordy! Tylko nie rób głupich min, Grzebsie! Robił? Na pewno robił. Dobra, gdzie lecimy? Bo to białe to się niechętnie zbliża. Ale też w trybie sport. Kurczę, no chyba będziemy się powoli żegnać. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co na południu podobało wam się najbardziej. Poleciałem na 1,5 kilometra i niewiele mi się zbliżył ten lodowiec. Swoją drogą, wiesz, ile jest lodowców na Islandii? 269. Gdzie ta szaranka? A na sam koniec trzeciej części tego kwadryptyku ciekawostka językowa. Słyszeliście, jak jest z Batmanem w ogóle na Islandii? Batman na całym świecie to jest Batman, nie? W każdym języku, francuski, niemiecki, a po islandzku jest Laudu Blaku Madurin. Dlatego nie umiem islandzkiego, nie? A co to znaczy? Człowiek w czarnej pelerynie. Jest to biuro najlepszej wypożyczalni samochodów ever. Jakbyście się kiedyś wybierali na Islandię, polecamy tych ziomków tak mocno, jak to możliwe. Zostawiamy znak jakości programu Gdzie Bądź i zaproszenie na odcinek z zachodu wyspy. Tymczasem